Witam wszystkich oglądających kanał marki Sherman. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy kolejne urządzenie spawalnicze. Dziś będzie to DigiTick 226P AC/DC, czyli małe, kompaktowe, przenośne urządzenie do spawania metodą TICK oraz MMA. Zapraszam do oglądania. DigiTick 226P AC/DC to rozwojowa wersja modelu 216P AC/DC. Obecny model wyposażony został w kilka nowych funkcji oraz możliwość regulacji wszystkich niezbędnych parametrów potrzebnych w procesie spawania TICK. Konstrukcja urządzenia wykonana jest w technologii inwertorowej, w solidnej i zwartej obudowie. Niewielkie gabaryty urządzenia oraz uchwyt transportowy pozwalają na bezproblemowy transport do miejsca pracy. Urządzenie oferuje spawanie metodą TICK AC, AC Pulse, DC, DC Pulse oraz MMA. Dodatkowo posiada tryb spawania dwutakt, czterotakt oraz spot. Panel został tak zaprojektowany, że bezproblemowo można go obsługiwać jedną ręką, co jest bardzo wygodne i intuicyjne. Na tylnym panelu znajdziemy przełącze gazu w postaci wtyku szybkozłącza, co usprawnia instalację i umożliwia szybkie przygotowanie urządzenia do pracy. Spawarka wyposażona została w inteligentny system chłodzenia. Na jej pokładzie zainstalowano wentylator typu fan stop, który wyłącza się, gdy urządzenie nie pracuje. Oszczędza to energię oraz redukuje poziom hałasu w miejscu pracy. Na wyposażeniu zestawu znajduje się 4-metrowy uchwyt TICK, przewód masowy oraz akcesoria do palnika. Urządzenie współpracuje także ze sterowaniem nożnym, za pomocą którego inicjujemy łuk spawalniczy oraz możemy w płynny sposób regulować prąd spawania. Chcąc korzystać ze sterowania nożnego, po wpięciu wtyczki sterującej z pedału do urządzenia należy wcisnąć i przytrzymać pedał w skrajnej pozycji do momentu zaświecenia się na panelu kontrolki Remote Control. W tej części skupimy się na omówieniu panelu sterowania. Wybierając metodę spawania MMA możemy regulować prąd spawania oraz funkcję Arc Force. Na panelu występuje dioda parameter alarm, która sygnalizuje, że parametry są nieadekwatne do średnicy elektrody, którą chcemy spawać. Najlepiej określić średnicę używanej elektrody na początku pracy. Jeżeli wyjdziemy poza zakres zalecanego prądu spawania dla danej elektrody, dioda parameter alarm zaświeci się. Spawanie będzie możliwe, jednak urządzenie zasygnalizuje zbyt niski lub zbyt wysoki prąd dla wybranej elektrody. Gdy dioda nie świeci, znaczy to, że pracujemy w zakresie parametrów dla danej średnicy elektrody. Ta sama zasada obowiązuje w metodzie TICK. Wybierając dowolną metodę TICK, parametry na drzewku zmieniamy wciskając pokrętło. Jednostka, w której regulowany jest dany parametr, podświetlana jest obok wyświetlacza. Możemy wybrać i regulować parametry takie jak wypływ gazu przed spawaniem, prąd początkowy, narastanie prądu, prąd główny, czas opadania prądu, prąd końcowy oraz wypływ gazu po spawaniu. Dodatkowo w metodzie AC możemy regulować częstotliwość AC oraz balans AC, czyli wpływać na stosunek fazy dodatniej i ujemnej prądu. Możliwe jest także spawanie w pulsie, gdzie dodatkowo regulujemy prąd dolny, częstotliwość pulsu oraz stosunek czasu prądu górnego względem dolnego. Płynna i precyzyjna regulacja parametrów pozwala na uzyskanie perfekcyjnych spoin. Dzięki funkcji AC Balance i częstotliwości AC możemy wpływać na kształt spoiny, jej szerokość oraz głębokość wtopienia, uzyskując żądany przez nas efekt. Spawarka DigiTick 226P AC/DC cechuje się bardzo dobrymi właściwościami spawalniczymi. Możemy uzyskać łatwe i bezproblemowe zajarzenie łuku w prądzie AC, stabilny łuk w trakcie spawania oraz dobrą strefę czyszczenia aluminium. Aby bezproblemowo rozpocząć spawanie aluminium, musimy je najpierw odpowiednio przygotować. Miejsce wyłączenia powinno zostać oczyszczone szczotką nierdzewną, a cały materiał przetarty acetonem. To pomoże wyeliminować pierwsze problemy, resztę zrobi urządzenie i sprawne ręce spawacza.
Prezentowany dziś model ma jeszcze jedną przydatną funkcję – tryb spot, gdzie precyzyjnie możemy regulować czas spawania po wyzwoleniu łuku. Funkcja spot może być wykorzystywana do wykonywania spojin szczepnych. W ten sposób uzyskujemy pełną powtarzalność w wykonywanych zgrzewach. W trybie DC spawarka także radzi sobie bardzo dobrze. Łuk jest stabilny i dynamiczny. Odpowiednio skonfigurowane urządzenie oraz tryb 4T pozwolą na wykonywanie spojin jak na filmie. Do tego ujęcia wykorzystaliśmy mini pozycjoner BY10 marki Sherman. Spawarka Digitic 226P AC/DC to model godny polecenia wszystkim, którzy chcą pracować na sprzęcie profesjonalnym, niezawodnym oraz który poradzi sobie w każdych warunkach pracy. Zapraszamy do zakupów i śledzenia naszego kanału.